Przez przypadek. Przez przypadek, czysty przypadek. Miałem iść na chemię, ale w ostatniej chwili się zdecydowałem na fizykę. Kompletny przypadek. Fizykę w szkole uważam za bardzo nudną rzecz. No ale tak się złożyło. No więc po prostu profesor w 11 klasie zmusił mnie do wzięcia udziału w olimpiadzie fizycznej. Dostałem się do finału i tam było zadanie, którego nie potrafiłem zresztą zrobić, ale mnie tak zaciekawiło, że doszedłem do wniosku, że fizyka to jest ciekawa rzecz. I poszedłem na fizykę. A ponieważ właśnie wygrałem tę olimpiadę, wobec tego nie musiałem zdawać egzaminu, także mogłem w ostatniej chwili przerzucić papiery i tak dalej. Czysty przypadek. Profesor Hrynkiewicz. On miał z nami pierwszy wykład z fizyki. No i to był fantastyczny wykład. A właściwie znowu nie tyle wykład. To był bardzo dobry wykład, ale to nie zostało mi tak w pamięci. Natomiast zostały mi w pamięci jego tak zwane ćwiczenia rachunkowe, które prowadził. To wtedy taki przedmiot, robiło się po prostu zadania z fizyki. I to było rzeczywiście fantastyczne, dlatego że on tak nas jakoś też potrafił podpuścić, żebyśmy sami myśleli i kombinowali tego i to. No i to mi się bardzo podobało, to pamiętam. Profesor Hrynkiewicz, wie pan, to jest cała legenda i postać, więc ale to ja nie czuję się na siłach, żeby o nim mówić. Niech on pan, pójdźcie do niego, to on wam powie. To bardzo barwna postać. Na przykład grałem w koszykówkę. Przez 3 lata czy 4 lata grałem w koszykówkę, kompletnie nie mając talentu, ale ja jestem bardzo zawzięty facet. Jak się uparłem, to w końcu byłem w pierwszej piątce AZS-u i graliśmy, zdaje się, w trzeciej lidze i tam od czasu do czasu byłem nawet tak zwanym filarem i tak dalej. Ale to, no wie pan, no właśnie, ja jestem taki facet, że jak się na coś uprę, to próbuję. No właśnie, przez 3, może nawet 4 lata właśnie nic nie robiłem, tylko grałem w koszykówkę. Jak właściwie wtedy udało mi się studia skończyć, to nie wiem. Ale no, profesorowie byli uprzejmi, zresztą studia były pewnie łatwiejsze niż dziś. Mniej tych przedmiotów było, egzaminów było dość dużo, ale takich, nie takich dużych. No krótko mówiąc, jakoś mi to się udało. A poza tym, no, jak każdy młody człowiek, no, grałem w brydża całymi nocami. No, kiedyś tam jeszcze trochę grałem w szachy. No wie pan, no tak. Ja bym powiedział tak, byliśmy wszyscy zaangażowani wtedy w tego wiece w rotundzie i tak dalej, te pochody i to wszystko. Oczywiście bardzośmy to wszystko przeżywali, no to jasne. Natomiast to, co się faktycznie wydarzyło, to po prostu rozpadły się wszystkie organizacje młodzieżowe. W szczególności ZMP to była taka podstawowa organizacja i chyba musiała być również jakaś organizacja studencka, ale nie wiem, czy się nazywało ZSP, czy nie. Nie pamiętam tego. I w rezultacie właściwie jedyna, która, że tak powiem, efektywnie działała, to był AZS. No bo AZS nie był w żaden sposób, a w każdym razie nie był explicite polityczną organizacją, a sport to dla młodych ludzi ciągle jest, czy był wtedy dość atrakcyjnym miejscem. No a ja, ponieważ grałem w koszykówkę, więc no, byłem, w rezultacie to była jedyne miejsce, gdzie można się było, że tak powiem, organizacyjnie wyżyć. No i też się w to zaangażowałem. Miałem tam kolegów. W pewnym momencie nawet zostałem prezesem. Ale to nie jest takie ważne. Natomiast ważne jest to, że opiekunem tego klubu wtedy ze strony uniwersytetu był jeden z nauczycieli WF-u nazwiskiem magister Pongowskiśmy go nazywali. Ja nawet w tej chwili uświadamiam sobie, że nie pamiętam, jak miał na imię. Magister Pongowski i dobra. To był zresztą też fenomenalny człowiek. Od strony właśnie takiego kontaktu do młodych ludzi. I on potrafił zorganizować wyjazd chyba 14 członków AZS-u do Cambridge. Wpadł na pomysł, ponieważ tutaj akurat w pewnym momencie przyjechała delegacja rektorów z Cambridge do naszego uniwersytetu
ja bym powiedział, może nie z Cambridge, rektorów z Anglii, ale zwiedzali uniwersytet i on wymyślił, że może by nawiązać jakiś kontakt i tak dalej. No i tam ten rektor z Cambridge się zgodził, żeby zrobić wymianę studencką między sportowym klubem w Cambridge i sportowym klubem na uniwersytecie. Zresztą to też bardzo, notabene wśród wszystkich nas tylko jeden człowiek umiał po angielsku. Także to był wielki problem. Ja na przykład nie umiałem. No ale w końcu jakoś tego jednegośmy znaleźli, no jakoś się tam dogadali i rzeczywiście ci studenci z Cambridge przyjechali w zimie na narty, a myśmy pojechali następnego lata do Cambridge. No 2 tygodnie spędzone w Anglii wtedy w 1957 roku, no to wie pan, to było przeżycie nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi zupełnie. No i to w tym sensie jakoś tam zaważyło na moim życiu. No zaważyło jeszcze dodatkowo, ponieważ po prostu w Cambridge oświadczyłem się mojej przyszłej żonie i do jej śmierciśmy razem spędzili życie, więc to też wielka sprawa właściwie. Ale to już jest prywatna rzecz. Natomiast sam wyjazd faktycznie to jakoś tak może trochę zmienił mi świat. No. Ja już tego w tej chwili nie potrafię powiedzieć, no ale wie pan, to do dziś mamy takie wspomnienia i zresztą ta grupa przyjaciół, którzy wtedy działali w AZS-ie, właściwie spotyka się do dziś. Oczywiście ubyło nas. Między innymi właśnie moja żona zmarła, ale ciągle się trzymamy razem i to jak właściwie bardzo wielu znajomych nam zazdrości. No wie pan, w tym wieku mieć grupę ludzi, z którymi spotykamy się w tej chwili już co 2 tygodnie, bo mamy trochę więcej czasu i to duża rzecz jest. No jechaliśmy pociągiem, a potem okrętem. Wtedy się nauczyłem, że gin i tonic to jest świetna rzecz przeciwko chorobie morskiej. Także rozumiem marynarzy. Bardzo to było sympatyczne. Widzieliśmy życie w Anglii. Ja potem jeszcze, zresztą z tą moją przyszłą żoną, odwiedziłem właściwie nie moich, tylko znajomych moich rodziców, do których mówiłem tam wujkowie i ciocie, ale oczywiście oni nie byli faktycznie spokrewnieni, którzy przed wojną, prawda, oczywiście przez Syberię, dotarli w końcu i Andersa dotarli do Anglii, tam zostali. Także byliśmy tam u nich tydzień, no to też oczywiście nas oprowadzali po Londynie, no i pan muzea, no w ogóle to w tej chwili to myślę, że to nie jest taka wielka atrakcja, ale naprawdę proszę mi wierzyć, w 1957 roku wyjechać na 2, czy tam już nie pamiętam ile to było do Anglii, no to było niesamowite zupełnie. Ja nie wiem jak to było załatwiane, bo to było załatwiane przez uniwersytet. Że ja po prostu w końcuśmy dostali, oczywiście wszyscy byli pełni napięcia, czy dostaniemy paszporty. Mam wrażenie, żeśmy wszyscy dostali, ale nie mogę w tej chwili przysiąc, czy komuś tam na przykład nie odmówiono. To ja po prostu nie śledziłem tego. W każdym razie moi najbliżsi przyjaciele dostali. A politycznie to w ogóle była, wie pan, na przykład taki szczegół. W czasie tego spotkania u rektorów, wtedy rektorem był Grodziński, profesor Grodziński. I on powiedział, znakomicie, to w takim razie sfinansujemy. W czasie rozmowy, on oczywiście rozmawiał z tym rektorem po angielsku z Cambridge. No i mówi, to dobrze, to my tutaj przeznaczymy na to pieniądze i wszystko w porządku. I wtedy Pongowski, ten właśnie nasz szef, mówi, panie profesorze, nie pan to tutaj napisze na kawałku tego, podstawił. Mówi, on napisał. I proszę sobie wyobrazić, dzięki temu w ogóle to doszło do skutku, dlatego że natychmiast potem urzędnicy różni tam niżsi stwierdzili, że to jest niemożliwe, że to w ogóle się nie da załatwić. A on wtedy powiedział, proszę pana, tu jest podpis pana rektora. To też była lekcja. No więc takie detale. Jak to w końcu załatwiono, że tak powiem, w ministerstwie, bo przecież wszystkie te paszporty szły przez ministerstwo. Ja nie wiem, może Pongowski gdzieś tam jeździł, może ktoś z urzędników, no pewnie to UB lokalne zatwierdziło, no nie wiem, tego już nie potem, to było poza mną. Myśmy tam nie byli jako studenci. Znaczy nie studiowaliśmy, byliśmy z wizytą. Oni tu byli na nartach, myśmy ich wzięli na Chochołowską i jeździli na nartach, a oni nam pokazywali różne rzeczy, na przykład braliśmy udział w wyścigu samochodowym. To znaczy takim,
no coś w rodzaju rajdu. Wszyscy oni mieli oczywiście samochody i to takie właściwie wyścigowe. No i wsadzili nas do tych samochodów i sami się ścigali, a my, że tak powiem, razem z nimi przy okazji zwiedzali jakieś tam miejsca, jakieś katedry, jakieś wokół Cambridge. Nie, to było po prostu wakacje. Nie, także to nie można powiedzieć, jakbyśmy wypadali na ich tle. No, wypadaliśmy pewnie słabo, bośmy nie umieli po angielsku przede wszystkim. To aż dziw bierze, ale tak było. No. Moja praca doktorska to była, nie. Wie pan, no oczywiście pewnie wtedy nawet jak ją robiłem, nie uważałem, że to jest coś bardzo ważnego. No, doktorat trzeba zrobić i koniec. Natomiast z całą pewnością nie było to jakieś przełomowe wydarzenie. No, było w tym sensie, że może po doktoracie człowiek zaczyna wierzyć, że może się nadaje do tego zawodu, ale z całą pewnością nie było to wielkie wydarzenie. To było jasne, że to po prostu trzeba to zrobić. Znaczy ja tylko nie bardzo wierzyłem, że ja potrafię to zrobić. Bo to nie jest, w końcu młody człowiek zwykle nie jest tak całkiem pewny siebie, ale i nawet moi przyjaciele przypominają mi, że kiedyś szliśmy gdzieś tam, można powiedzieć, nad Wisłą i oni tam mówili, jak już zrobimy te doktoraty i ja im wtedy zrobiłem awanturę, że oni mi tu będą mówić, jak ja nigdy tego doktoratu przecież nie zrobię. Więc widocznie tak myślałem. Znaczy, w każdym razie byłem pełen niepokoju co do tego i niepewności. Ale co do tego, że należy próbować, to w ogóle nie miałem ani chwili wątpliwości, to było dość oczywiste. Zresztą po prostu. Na fizyce to chyba było dla wszystkich dość oczywiste, że jeżeli tylko można, to należy zrobić doktorat. Ja jestem teoretykiem, ja nie robię doświadczeń. Szkoda, ale nie robię. I wobec tego to wszystko polegało na tym, że ja siedziałem przy stole albo na podłodze, albo gdzieś i zapisywałem tony papieru. Notabene i tyle. Trzeba było obliczyć tam ileś tych całek czy czegoś innego i się nie pomylić. To znaczy, oczywiście człowiek się zawsze myli i cała rzecz polega na tym, żeby zrobić odpowiednią ilość, żeby jakoś inteligentnie wymyśleć sposoby sprawdzania, dzięki którym te błędy można usunąć, prawda? Także to jest właściwie główna sprawa. Także to się chyba nie różni wiele od... Nie wiem, przepraszam, ja nie wiem, na czym polega praca. Znaczy, z gruba się domyślam, na czym polega praca humanisty, ale chyba tylko tym się różni, że ja nie musiałem specjalnie zaglądać do archiwów. Na przykład. Zazwyczaj, chociaż mój problem nie był taki bardzo nowy, wobec tego musiałem trochę prac starszych przeczytać. Najlepiej jest, jak się, wie pan, robi zupełnie nowy problem. Wtedy po prostu nikt tego wcześniej nie robił i człowiek ma wolną rękę. Tak, to trzeba sięgnąć do tak zwanych źródeł, ale one nie są takie bardzo niedostępne, jak nie trzeba iść do archiwum akt dawnych i tam kopać w tych ścięgach. Zwykle to wszystko jednak jest w bibliotece jako tako uporządkowane. Także to jest w tym sensie jest łatwiej. Natomiast i sama długość potem pracy jest oczywiście znacznie krótsza na szczęście. Taką naprawdę, że ja przez nie zrobiłem takiej naprawdę dobrej pracy. To od tego zacznijmy. Ale taką, która dochodzi do moich możliwości, to jest na granicy wydajności mózgu, wie pan. To się robi, to jest diabelnie trudne. I wobec tego, jak człowiek wtedy rzeczywiście człowiek się potyka co chwilę, nie wie zupełnie, co zrobić, albo mu się właśnie wydaje, że to koniec, że to już po prostu nic z tego nie będzie i tak dalej. I wtedy jest szansa, że ponieważ dla mnie to jest takie koszmarnie trudne, to może i dla innych nie będzie takie super łatwe i nie będzie oczywiste. Bo są rzeczy, wie pan, wpadnie pan na prosty pomysł, idzie zium tego i to oczywiście może się zdarzyć, że akurat zdarzały się w historii fizyki takie sytuacje, ale są rzadkie. Ja myślę, że większość to jest po prostu ciężka mordęga. Ciężka mordęga, zresztą bardzo przyjemna.
Z początku oczywiście po doktoracie ciągle chodziłem do profesora Weissenhofa, no ale potem trafiliśmy razem z moim przyjacielem Kacperem Zalewskim do profesora Mięsowicza i to, że tak powiem, zaczął nowy rozdział. Bo to było pierwszy raz, kiedy ja zacząłem mieć kontakt z ludźmi, którzy zajmują się doświadczeniami. No i to było też odkrycie, że te spekulacje, że tak powiem, które człowiek robi, mogą się do czegoś przydać. I to była duża rzecz. No a potem właśnie profesor Mięsowicz wysłał mnie do CERN-u kompletnie na kredyt. To notabene jest taka rzecz, która też dzisiaj by się nie mogła zdarzyć. Ja nie miałem żadnej pracy z tej dziedziny jeszcze opublikowanej. Żadnej. Po prostu tylko, jak ja mówię, pyskowałem na seminariach. No CERN jest to też było odkrycie. Wie pan co? Po pierwsze, odkrycie w tym sensie, że tam był ten oddech wielkiej fizyki. No to na każdego oczywiście robi wrażenie. Spotykało się ludzi, które do tej pory byli dla mnie legendą. No, wie pan. Szefem, znaczy wtedy dyrektorem CERN-u był profesor Weisskopf. No to ten autor przede wszystkim takiego podstawowego podręcznika, ale nie tylko, kilku zupełnie pierwszorzędnych prac, któreśmy oczywiście znali. No i wie pan, to tak się myśli o takim człowieku, że właśnie pierwsze zdziwienie, że on jeszcze żyje, prawda, no i tak dalej. No. A zresztą wcale nie był stary, ale taki prawie bardzo stary. No, więc okazało się, że notabene to fenomenalny też człowiek jako człowiek. Taki ciepły i w ogóle wspaniały. I także to była taka nowa jakość w pewnym sensie. No ja zawsze powtarzam, że najważniejszym miejscem w CERN-ie była kawiarnia. Mianowicie, no tam się wszystko odbywało. To CERN był jeszcze stosunkowo nieduży, tam pracowało może jakieś 500 osób najwyżej. A nawet nie wiem dokładnie, ale w każdym razie nie tak dużo fizyków było, też niewielu. Także wszyscy się absolutnie znali. No i wszyscy się spotykali właściwie w kawiarni. No tam brało się tą kawę a jeszcze było jedno dla nas takie odkrycie, wie pan. Tam dawali, jak się chciało, jakieś ciastka, ale nawet do kawy można było wziąć taką tacę ze sobą. I na tej tacy był taki, no można powiedzieć, ręcznik, ale papierowy. Znaczy nie ręcznik, no taka, trudno nazwać serwetką, no kartka papieru, tam oczywiście z jakimiś reklamami, ale nie o to chodzi. Na tych papierach się potem odwracało się i pisało się, jak się chciał jakiś wzór i tak dalej. Potem można to było zebrać, wziąć do pokoju, do biura i dalej na tym pracować. To było bardzo charakterystyczne. Wszyscy smarowali na tych papierach. A dlaczego ja mówię, że to było takie sensacyjne? Bo w Polsce wtedy nie było papieru. No rozumie pan? No takie marnotrawstwo papieru straszne, że oni tu do każdej kawy dają taką płachtę. To było też przeżycie. No a teraz było nas tam wtedy paru z Polski, jakieś 4, może 5 osób. No i zwykleśmy się, że tak, po pierwsze w tych kawiarniach można było spotkać właśnie tych wszystkich wybitnych ludzi, którzy też chodzili na kawę i czasem można się było nawet dosiąść do takiego stolika. To jest naprawdę wielkie przeżycie dla młodego człowieka. A druga rzecz, wieczorami żeśmy się zwykle spotykali w gronie Polaków, którzy nie mieli co robić, prawda? Większość z nich była bez rodzin. Mnie akurat żonę wypuścili, więc wszystko było dobrze, ale też ona była też fizykiem, więc siedzieliśmy tam razem do 12, do 1. No, nie wiem, znakomita taka atmosfera, chciałby się powiedzieć pracy, ale to nie tylko pracy, przyjaźni, wie pani, wspólnego życia do pewnego stopnia. Także to też była wielka sprawa. No właśnie dyrektor CERN-u miał taki zwyczaj, że raz na miesiąc zapraszał nowo przybyłych na obiad. Tam za restauracją, tam była po prostu stołówka i za tą stołówką był taki pokój specjalny, gdzie się przyjmowało gości, no i on tam wydawał te obiady. No i oczywiście jak ja tam przyjechałem, no to też mnie zaprosili na taki obiad. Było nas może jakieś 30 osób, może troszkę mniej, 20 parę. Właściwie wszyscy młodzi, chociaż szczerze mówiąc nie pamiętam, ale pamiętam, że było wielu młodych w Karmel. No i przyszedł Weisskopf. Wszyscy stali pod ścianami, przed Weisskopf, trzeba było siąść do stołu. Ja byłem kompletnie przerażony. W dodatku ten mój angielski to już taki był, że już potrafiłem się dogadać, ale wiecie.
No i wszyscy zajęli miejsca i wtedy się okazało, że miejsce przy Weisskopie jest tylko wolne, a ja ciągle w kącie. No to nie było wyjścia, siadłem przy nim. No po prostu zimne poty na mnie wyszły, no koniec świata. Co ja będę mówił, Rany boskie. Ale nagle mnie oświeciło, że 2 lata wcześniej miałem referat tu w Krakowie na seminarium na podstawie jego artykułu, popularnego zresztą. To mogę powiedzieć, o czym to było. Okazuje się, a nie, no nawet teraz sobie uświadamiam, że nie, no ale dobra, niech już będzie. Że jest taki sławny efekt, który między innymi wyjaśnił Einstein, skrócenie Lorenza. To znaczy, że jeżeli ciało porusza się bardzo szybko, to dla obserwatora wygląda, jakby było krótsze. No i to jest taka rzecz w fizyce, no, którą się uczy powiedzmy na 2. czy 3. roku. To wynika ze szczególnej teorii względności. Znaczy odkryte było wcześniej, ale w każdym razie. I teraz okazuje się, że to jest prawda pod warunkiem, że się patrzy jednym okiem. No tak jak ta kamera. Natomiast jak się patrzy dwojgiem oczu, to efekt jest inny. Wygląda tak, jakby ten obiekt się skręcił i dlatego jest krótszy, że się przekręcił. Wiecie, i patrzy się na niego nie, no, z perspektywy. No i on to wyjaśnił. To zresztą było opublikowane tam gdzieś i ja to, no miałem referat o tym. Ja już nie pamiętałem dokładnie nawet argumentów. No ale powiedziałem mu o tym, że to właśnie miałem ten referat i że to... I wtedy oczywiście po prostu stało się tak, jak piszą wszystkie podręczniki jak się uwodzi dziewczyny. Trzeba jej dać mówić. No. I on po prostu zaczął mówić, wszystko mi to jeszcze raz wytłumaczył, a ja już nie musiałem demonstrować mojego angielskiego, tylko słuchałem. Także był to, można powiedzieć, no właściwie genialny pomysł. I proszę za to nic, ale na zakończenie Weisskop powiedział, że właściwie to on by miał do mnie prośbę. To ja słucham. Że on ma taki właśnie rachunek do wykonania, który tam chciał zrobić, ale niestety nie ma czasu, no bo jest dyrektorem. Czy ja bym mu nie pomógł? No kurczę, przepraszam już za to słowo, ale rozumiecie, przyjeżdża tutaj kompletnie zielony facet. Gdzieś Bóg wie skąd, no bo kto tam wtedy wiedział może nawet gdzie Polska jest, prawda? I ma szansę pracować z samym dyrektorem CERN-u. No przecież coś nieprawdopodobnego. Moja pierwsza praca była opublikowana z dyrektorem CERN-u. Otóż ja się właśnie wstydziłem tego, bo tam ja zrobiłem bardzo prościutki rachuneczek, tam naprawdę nie trzeba prawie nic zrobić. Przypuszczam, że on chciał być dla mnie uprzejmy, no, mniejsza z tym. No, w każdym razie mnie było wstyd, no ale nie było wyjścia. Jak mi kazał to podpisać, to podpisałem. No ale rozumiecie, jaki musiał być efekt. W samym CERN-ie może nie tak, ale jak się w Polsce dowiedzieli, że ja napisałem pierwszą pracę z dyrektorem CERN-u, no to przecież sobie wyobrażam, znaczy wtedy sobie tego nawet tak nie uświadamiałem, ale teraz widzę, no wyobrażam sobie, że ja wysyłam teraz młodego człowieka, no na przykład do CERN-u i on pisze pierwszą pracę z dyrektorem, no to przecież też bym, że tak powiem, uważał, że to jest niebywała rzecz. Więc no krótko mówiąc, od czasu do czasu takie szczęście w życiu miałem. Moim pierwszym nauczycielem był profesor Weissenhoff, który był wtedy szefem fizyki teoretycznej tutaj w Krakowie. No to był nadzwyczajny człowiek, który mnie bardzo lubił i ja go zresztą też bardzo lubiłem. I to była fantastyczna zupełnie, że tak powiem, symbioza. To chyba dzisiaj się już nigdy nie zdarza, ale ja byłem u niego w domu co najmniej 2 razy w tygodniu po parę godzin. Siedzieliśmy i rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Głównie o fizyce oczywiście, ale nie tylko. Opowiadał mi fantastyczne rzeczy. Drugim, który mi, że tak powiem, odkrył fizykę, tą, którą potem się miałem zajmować faktycznie, to był profesor Mięsowicz. To też było wielkie dla mnie odkrycie, jak przyszedłem do niego na seminarium, gdzie pierwszy raz zobaczyłem taką bardzo swobodną dyskusję wśród, no nas wtedy było trochę, nazwijmy to, młodych ludzi. No taką wymianę poglądów, w pewnym sensie kłótnie, ale bardzo przyjacielskie. No jednym słowem taką atmosferę bulgotającą, że tak powiem, gdzie tam się ta fizyka rodziła. No a trzecim był profesor Van Hovet, którego spotkałem w CERN-ie i który, jak to kiedyś już tam mówiłem, no wprowadził mnie w wielki świat. Znaczy ja nie chcę powiedzieć prawdziwą fizykę, ale może powiedzmy sobie tą fizykę frontową. To było miejsce, gdzie fizyka się, że tak powiem, działa, światowa fizyka.
No i on mnie tam, że tak powiem, jakoś wepchnął. Tyle. No, właśnie chyba wszystko już powiedziałem. No. Profesor Weissenhoff był, no wtedy się mówiło starym człowiekiem, ale był młodszy niż ja teraz, więc to tak daje wszystko, widać jakie to jest względne. No jak powiadam, no właściwie był w stosunku do mnie jak ojciec. I to naprawdę było nadzwyczajne doświadczenie. Ja zawsze uważam, że najważniejszej rzeczy mnie nauczył, to znaczy o fizyce myśli się bez przerwy, tak jakśmy to już mówili. Człowiek się budzi w nocy i myśli o fizyce i tak dalej. Także to jest jasne. Bo przedtem zajmowałem się wieloma innymi rzeczami, dopóki go spotkałem. No, dopóki go nie spotkałem, a potem to już właściwie tylko fizyką. To była chyba najważniejsza rzecz, której mnie nauczył. Bo on oczywiście też był starszym człowiekiem i nie był wciągnięty w ten nurt fizyki, która wtedy się działa, że tak powiem. Jak w każdej nauce są rzeczy te ważne, czy też powiedzmy z głównego nurtu, które wszyscy wiedzą, że trzeba tam coś zrozumieć, odkryć i tak dalej. No i takie troszkę mniej ważne. No więc on niewątpliwie w tym najważniejszym nurcie nie był. Mięsowicz z kolei miał fantastyczną zupełnie zdolność do po pierwsze rozumienia rzeczy, a po drugie wskazywania, w którą stronę iść. Nawet nie bardzo potrafię jakby to powiedzieć, podsumować, co w nim było, ale to był po prostu wielki człowiek. Wie pan, jeszcze taka rzecz, że nas po prostu, że tak powiem, trochę prymitywnie podpuszczał niesamowicie tych młodych, żebyśmy myśleli, żebyśmy kombinowali, żebyśmy wierzyli w siebie, że faktycznie potrafimy, że tak powiem, zawojować świat. A on tak tylko z tyłu, że tak powiem, stał i tam od czasu do czasu pchnął w prawo. Wszystkim nam się wydawało, że to my to wszystko robimy i tak dalej. Tylko, że jak jego brakło, to się nagle okazało, że się prawie wszystko zaczyna rozsypywać. Także to jest wielka rzecz, taki człowiek. No, zbudował zresztą wielką szkołę, która działa do dziś. No, tam już chyba 4. pokolenie w tej chwili działa. No i właśnie on nas, że tak powiem, wprowadził do CERN-u, który w Europie przynajmniej jest najważniejszy, a w tej chwili chyba już na świecie najważniejszym ośrodkiem. Ja zapamiętałem głównie to z zebrania. U nas była zebranie Rada Instytutu, to się nazywało, znaczy tak zwani samodzielni pracownicy. Strasznieśmy pyskowali. No ja szczególnie byłem wtedy strasznie naładowany, bo to jednak było coś okropnego, ten 68 rok. I pamiętam dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że profesor Niewodniczański, to też gdzieś napisałem, profesor Niewodniczański w pewnym momencie się zdenerwował i strasznie nas wyzywał. Tych, nazwijmy to młodych, no wtedy nie byłem już taki młody, no ale w każdym razie młodych ludzi, że co my sobie tu w ogóle wyobrażamy, że my w ogóle nie wiemy, gdzie my żyjemy i że on może nam powiedzieć, że on widział na własne oczy, jak strzelano do studentów w 1946 roku. I wie pan, wtedy mnie zmroziło. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście to jest bardzo charakterystyczne, że to nowe pokolenie nie wie, co mu grozi. I wobec tego zasuwa. No wszystko jedno, w każdym razie tak jakoś. A potem po pierwsze uchwaliliśmy taką rezolucję, która była dość odważna, ale jak się ją dzisiaj czyta, to myślę, że wygląda na bardzo nijaką. Ale z takich ważnych moich wspomnień było to, że ta rada nas delegowała, profesora Janika, profesora Kleinera i mnie, wtedy jeszcze nie byłem profesorem, do akademika, do Żaczka, żebyśmy rozmawiali ze studentami. No więc to zgodziłem się oczywiście, ale pamiętam, że po pierwsze zupełnie nie wiedziałem, co mam mówić tym studentom. Siedzieliśmy tam w tym Żaczku, oni tam też pyskowali, że tak powiem. No ja tak siedziałem cicho i no naprawdę wtedy doskonale zrozumiałem, że się na Trybunała Ludowego nie nadaje, bo ja po prostu, to była dla mnie atmosfera, której ja nie rozumiałem. No, ale także to było moje wspomnienie i takiego dramatycznego oburzenia na to, co się dzieje. Natomiast, no tyle zapamiętałem.
Akurat w czasie wyboru papieża byliśmy w Stanach, w instytucie, takim dużym instytucie fizyki. No i tam się o tym dowiedziałem, no więc oczywiście szaleństwo było niesamowite, no ale nie, no to było jednak dystans, prawda? Także nie widziałem tego w Polsce. Nie było mnie również w czasie jego pierwszej wizyty. Także to mnie niestety ominęło. Ten entuzjazm, który tu musiał, oczywiście, nawet wiadomo, że był, prawda? No, natomiast no, tam w ogóle generalnie, ponieważ to było niedaleko Chicago, ten instytut, 50 mil, no więc oczywiście te odgłosy do nas dochodziły. No, Polonia oczywiście oszalała w ogóle z radości. Liczba Polaków w Chicago, zdaje się zwiększyła 4 razy. Wszyscy zaczęli przyznawać i tak dalej. No fantastyczne zupełnie. Zresztą pamiętam, że siedziałem w labie i podszedł do mnie, już nawet nie pamiętam, któryś z Amerykanów i powiedział, że słyszał przez radio, tak jakby wybrali papieża Polaka. No chyba i zwariował. No nie, no rzeczywiście nie jestem pewien, tam niewyraźnie słyszałem. No ale ja na wszelki wypadek do żony, do domu, pytam się, czy coś wie. Mówi, no nie, bo radia nie mamy, a telewizor będzie dopiero, wiadomości będą o 7. No cholera. No ale nasz syn, który jeździł do szkoły, przyjechał wtedy szkolnym autobusem ze szkoły i mówi, mamo, bo w głośniku tak słyszałem jakby tego. No i wtedy myśleli, jak dwie niezależne, nawet niepewne wiadomości się potwierdzają, no więc oczywiście sprosiliśmy znajomych, no i no nic, mniejsza z tym. W każdym razie no, takie jest to akurat moje wspomnienie. Natomiast nie miałem żadnego kontaktu z papieżem przed jego wyborem tu w Krakowie. No po wyborze to miałem w tym sensie, że profesor Janik raz zaprosił mnie do sympozjum w Castel Gandolfo i dzięki temu mogłem z nim rozmawiać. Znaczy rozmawiać, no, być parę razy na kolacji i na śniadaniu. I co ważniejsze, na mszy, którą odprawiał, która była naprawdę no, dużym przeżyciem. Mogę tu opowiedzieć jeszcze jedną rzecz, przepraszam. Mianowicie jak wyjeżdżaliśmy do tego, nad tą wizytą, to my mamy taką chałupę na wsi, no mogę nawet powiedzieć w Lubomierzu. I tam sąsiadki te okoliczne przyszły do mojej żony, żeby powiedzieć jej, jak one nam zazdroszczą, że my jedziemy do papieża. No rzeczywiście jest czego zazdrościć, bardzo się cieszymy. Ale one powiedziały, ale proszę pani, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że teraz już na pewno pójdziecie do nieba. No więc myśmy oczywiście się śmiali potem wśród znajomych, ale proszę mi wierzyć, po tym tygodniu w Castel Gandolfo, ja sobie pomyślałem, kto wie, czy one nie miały racji. Ale oczywiście to człowiekowi przechodzi bardzo szybko, przepraszam. Ale wiecie, naprawdę po tygodniu z tym człowiekiem, to człowiek taki jakby trochę się czuje lepszy. No. I to jest tak, że nie było tak to zupełnie nieprawdziwe, ale zobaczcie, jak te kobiety to wykombinowały. Teraz już na pewno pójdziecie do nieba. No. No w czasie Solidarności, no to oczywiście, że tak powiem, jakoś tam brałem w tym wszystkim udział. No między innymi brałem udział w strajku i spałem na tym tak zwanym styropianie w Collegium Novum przez parę dni, który na szczęście się skończył przed ogłoszeniem stanu wojennego. Wobec tego no, jakoś to no, było w sumie jakoś łagodniej to wszystko przeszło. Dziekan był po prostu skrzynką pocztową między instytutem a rektorem. Nie miał żadnej władzy. Żadnej. Więc przyszła instrukcja, że jeżeli ktoś ma plenarny referat na międzynarodowej konferencji, to może dostać paszport. Zaraz, to było zdaje się jeszcze w marcu. Proszę pana, w tydzień potem dostałem 3 zaproszenia na międzynarodowe konferencje, żeby mieć plenarny referat. No, oczywiście się zgodziłem, myśląc, że nie pojadę. I proszę poprosić, na wszystkie 3 mnie puścili. No i wtedy to miałem naprawdę problem. Zrobić 3 referaty w ciągu, zdaje się, tam
miesiąc po miesiącu. Tak, ale jak pan widzi, znowu jakoś to zadziałało. To znaczy po prostu, no myślę, że to była ta magia fizyki, przypuszczam, bo ja nie wiem, czy socjologów tak puszczano. Nie wiem. No po prostu nie wiem. Można by zapytać profesora Sztompki, czy on zaraz pojechał. Czy dostał zaproszenie, bo to o to chodziło, prawda? Oni w ten sposób, przypuszczam, badali, jeżeli ktoś rzeczywiście ma kontakty z zagranicą poważne, no to znaczy, oczywiście ci moi koledzy, którzy mi przysłali te zaproszenia, oni też nie myśleli o tym, że ja przyjadę, przypuszczam, no ale żeby to była kwestia, że tak powiem, tak zwanej solidarności międzynarodowej. Więc krótko mówiąc, myśl była prosta. Ci, którzy są znani na Zachodzie, prawda, no to lepiej tego nie zrywać, prawda? No a ci, co są nieznani, no to ciach, to co nas to obchodzi, to niech siedzą albo niech tam, no i tak dalej. Także tak było w każdym razie. To zapamiętałem, że to bardzo, no faktem jest, że dostałem te wyjazdy jeden po drugim i ku mojemu zresztą przerażeniu. Ja myślę, że to jest tak, że za moich czasów fizyka była może troszkę bardziej, nazwijmy to w cudzysłowie, elitarna. No, po pierwsze przyjmowano ograniczoną liczbę ludzi. Zdaje się, że na naszym roku było, zdaje się, na pierwszym, zaczynaliśmy chyba 60 osób. Po pierwszym roku zostało 30 i to jest stała przyrody. To znaczy, zdaje mi się, że dzisiaj też to tak wygląda. Przyjmuje się pewną liczbę ludzi i połowa zostaje po pierwszym roku. To tak było w każdym razie i ja muszę powiedzieć, że to było tak, że ci, którzy skończyli, to rzeczywiście reprezentowali stosunkowo wysoki poziom. Ja bym nawet nie powiedział wiedzę, ale poziom intelektualny. Znaczy trzeba było jednak rzeczywiście coś umieć, a w każdym razie, no może nie tyle umieć, ale umieć się zmobilizować, żeby pewien dość trudny materiał opanować i zrozumieć go, no po prostu lepiej powiedzieć zrozumieć. Także no, zdaje mi się, że nie wszyscy ludzie to potrafią. I to jest, no i wobec tego to była pewna selekcja. Teraz ja bym powiedział tak, tych najlepszych jest mniej więcej tyle samo. Natomiast po pierwsze przyjmuje się więcej ludzi, bo wskutek mojej fatalnej pomyłki uczelnia jest finansowana proporcjonalnie do liczby studentów, a mówię po mojej fatalnej pomyłki, bo to było wtedy, jak byłem przewodniczącym Rady Głównej. No, i to zostało uchwalone. No i to zostało do dziś. No i wobec tego przyjmuje się więcej. Równocześnie, ponieważ liczba studentów ciągle określa te możliwości, no w szczególności Instytutu na przykład, no to się stara ich utrzymać. W dodatku, także ja myślę, że w tej chwili można skończyć fizykę, nie będąc już takim, że tak powiem, no nie wiem jak to określić, na takim poziomie. Także to ja osobiście odczuwam to jako słabość, no ale może niekoniecznie, nie wiem. No tak jest z fizyką. Jeszcze raz powtarzam, generalna ocena, jak wygląda nauka polska, jest po prostu niemożliwa. To trzeba po prostu robić dziedzinę po dziedzinie i zastanawiać się, a metody poprawy czy też zmiany też muszą być dopasowane do dziedzin. To nie może być uniformizacja, a to niestety jest bardzo trudne, dlatego że no jak człowiek patrzy z punktu widzenia resortu, no to widzi, w pewnym sensie, chciałby widzieć jedną całość. Dla prawnika, żeby napisać na przykład ustawę, która by inaczej traktowała historyków niż powiedzmy matematyków, to chyba jest po prostu niemożliwe. Ja nie wiem zresztą. No. Tak, więc dzień habilitacji, no to po prostu byłem no miałem kolokwium habilitacyjne. Na tym kolokwium no byłem prosto po przyjeździe z CERN-u.
można powiedzieć 2 miesiące po przyjeździe z CERN-u, taki, właśnie teraz sobie uświadamiam, taki naładowany, ja wiem, może nawet, co mnie aż dziw mnie bierze, ale możliwe, że tak było wtedy, taką trochę pewnością siebie. Co mi oczywiście bardzo pomogło w kolokwium, no bo to zawsze pomaga. Dopiero po latach się zorientowałem, że na jedno pytanie odpowiedziałem zupełnie źle. To znaczy, może źle, to jest niedobrze powiedziane, ale odpowiedziałem nie na temat. Nie ze złej woli zresztą, ale dopiero po latach sobie uświadomiłem, że gdyby ten profesor mnie naprawdę chciał zapytać, to ja bym nie wiedział, co odpowiedzieć. Bo ja nie znałem odpowiedzi na to pytanie wtedy. Znałem inną, która mi się wydawała poprawna, ale nie była. I teraz nie wiem, czy on nie wiedział, czy on nie chciał, Teraz już wiem, że na kolokwium habilitacyjnym to człowiek bardzo często zadaje tylko pytania po to, żeby je zadać. No ale to wtedy nie wiedziałem. Ale no dobra, ale to mi, że tak powiem, przeszło. A poza tym chcę powiedzieć, że tak powiem publicznie, że jak teraz widzę po latach, moja praca habilitacyjna była po prostu, no może nie powiem fałszywa, ale kompletnie trywialna. Kompletnie. Ale to też zrozumiałem dopiero po latach i na szczęście recenzenci też. Więc to tylko dowodzi, że to nie jest takie ważne. Przynajmniej takie mam wrażenie. Dodam jeszcze, że moją pracę habilitacyjną to była jedna z prac, którą zrobiłem w CERN-ie. Najgorsza. Absolutnie najgorsza. Ale dlaczego akurat ona była? Bo profesor Rajski chciał koniecznie, który był moim szefem, chciał koniecznie, żebym ja tą habilitację zrobił natychmiast, jak przyjadę. Wobec tego kazał mi przysłać wszystkie prace z CERN-u, które zrobiłem, ale to była jedyna praca, której byłem jedynym autorem. Wszystkie inne były, no bo tam się po prostu właściwie nie pracowało samemu. I to była ta praca, którą w końcu z moją pracą habilitacyjną, ja ją wymyśliłem jeszcze w Krakowie, jak jechałem do CERN-u. No i tam ją skończyłem. No i oczywiście dlatego byłem jedynym autorem. I oni wykombinowali, że na to, żeby to przeszło bezboleśnie, to muszę być jedynym autorem. No bo jak będzie kilku, to musiałbym napisać specjalną rozprawę. Takie były wtedy przepisy. A tak to się uzna za rozprawę. Ta praca miała chyba 9 stron. Ona była opublikowana w Novocimento i nie wiem, a może 7, nie wiem. No w każdym razie przypuszczam, że jedna z najkrótszych prac habilitacyjnych, jakie w ogóle na Uniwersytecie Jagiellońskim kiedykolwiek. No i tyle. I po pierwsze była bardzo krótka, z czego jestem dumny oczywiście. Po drugie była trywialna, z czego nie jestem taki dumny. A po trzecie na kolokwium habilitacyjnym mi się udało. Byłem notabene ostatnim, który miał jeszcze wykład habilitacyjny. Potem go zniesiono. Zresztą ten wykład to mi poszedł pierwszorzędny. Ale to już wtedy wiedziałem, że trzeba się do wykładu przygotować. Po doświadczeniach z doktoratem. No i tyle. To pamiętam. Natomiast nie pamiętam na przykład, żeby było jakieś... Nie, oczywiście. Profesor Rajski zaprosił nas z żoną do siebie do domu. Wielkie... Tak, oczywiście. Boże, co to było za przeżycie. Tak, w porządku, zgadza się. No, to wszystko. A profesury to po prostu nie pamiętam. No musiałem być w Belwederze, ale kto był wtedy tym? Chyba Jabłoński to podpisał. Nic. No, profesura była zupełnie jakoś, nie wiem, nie zapisało się to w mojej pamięci jakoś specjalnie. No, nie pamiętam naprawdę. Ja mogę powiedzieć tak, ja miałem dość dużo uczniów, natomiast stosunkowo mało doktorantów. Dlatego, że uważałem, że ci moi młodsi ludzie, czy tam uczniowie, też powinni mieć swoich doktorantów. Także myśmy pracowali wszyscy razem. I to potem się rozdzielało, no ty będziesz robił doktorat u tego, ty u tamtego, no te ostatnie, znaczy
ostatecznie ten promotor no, musiał go przypilnować, wie pan, znaczy, pomóc mu pisać pracę i prawda, sprawdzić i tak dalej, ale sama ideologia i cała praca odbywała się w zespole. Także w tym sensie to jest moim... Natomiast ja bym powiedział, że no lepiej zróbmy tak, że ja wolałbym nikogo nie wyróżniać.